Spójrzcie uważnie na tę twarz. Widzicie usta Jerzego Waszyngtona? Coś tu nie gra, prawda? Ta dziwna, wypukła linia, ta dodatkowa narość, która wygląda jakby prezydent miał drugą parę warg albo tajemniczą bliznę. Kiedy pierwszy raz zobaczyłem tą monetę pod mikroskopem, serce zabiło mi szybciej. Myślałem, mamy to. To ten rzadki, nieopisany błąd stempla, święty Graal z 1983 roku, o którym będą pisać w katalogach. Już widziałem te nagłówki, tę licytację. Ale numizmatyka to lekcja pokory. To, co bierzesz za skarb, często okazuje się brutalnym świadectwem czasu. Dzisiaj zabiorę Was w podróż przez detektywistyczne śledztwo, w którym szukaliśmy błędu menniczego, a znaleźliśmy coś znacznie cenniejszego. Prawdę o tym, jak odróżnić marzenia od rzeczywistości. Mamy przed sobą absolutnego klasyka amerykańskich portfeli. Kwartera z 1983 roku, wybitego w mennicy w Denver. Poznajemy to po tej małej literce D tuż obok warkocza Waszyngtona. Rok 1983 w USA to był czas ciekawych zmian. Gospodarka ruszała z kopyta, a mennica Stanów Zjednoczonych pracowała pełną parą. Co ciekawe, w tym konkretnym roku nie wydano oficjalnych zestawów menniczych dla kolekcjonerów, co sprawia, że każdy kwarter z tamtego okresu, który przetrwał w dobrym stanie, jest dla nas, numizmatyków, małym zwycięstwem. Technicznie to solidna robota z miedzioniklu, choć w środku bije miedziane serce. Moneta waży przepisowe 5,67 grama i ma średnicę nieco ponad 24 mm. Kiedy trzymasz ją w dłoni, czujesz tę amerykańską masywność. Nasz egzemplarz to stan VF, czyli bardzo piękny. Widać, że moneta nie leżała w sajfie, ona pracowała. Przechodziła z rąk do rąk, płaciła za kawę w dinerze, dzwoniła w automatach telefonicznych. Te drobne ryski na tle to nie wady, to zmarszczki historii, które dodają jej charakteru. Przyjrzyjmy się teraz tej dumnej sylwetce pierwszego prezydenta. Ten portret, oparty na rzeźbie Houdona, jest ikoną. Ale spójrzcie na rewers. Tam królują skrzydła orła, symbol potęgi i wolności. Napis E pluribus unum, z wielu jeden, to esencja Ameryki. Detale na piórach orła w naszym egzemplarzu są już nieco wygładzone, jakby wiatr historii delikatnie je muskał przez te wszystkie lata. Ale to wciąż jest piękny kawałek metalu, w którym każdy detal, od daty po napis Liberty, ma swoje ściśle określone miejsce. I tutaj zaczyna się nasze dochodzenie. Serce tego filmu. Ta anomalia przy ustach. Analizowaliśmy to godzinami. Robiliśmy zdjęcia pod różnymi kątami. Sprawdzaliśmy bazy danych błędów takich jak Spitting Eagle. Szukaliśmy potwierdzenia, że to odprysk stempla, die chip albo słynne podwojenie, doubled die. Wypukłość była gładka, regularna, kusiłaby nazwać ją błędem menniczym. Ale po zestawieniu z dziesiątkami egzemplarzy w stanie idealnym i konsultacjami z innymi ekspertami, musimy spojrzeć prawdzie w oczy. To nie jest błąd mennicy. To uszkodzenie pomennicze, tak zwane PMD. Ktoś kiedyś, być może dekady temu, uderzył w tę monetę innym przedmiotem tak nieszczęśliwie, że metal popłynął, tworząc tę złudną wypukłość. To boli, wiem. Chcielibyśmy, żeby każda anomalia była skarbem, ale ta moneta uczy nas czegoś ważniejszego – systematyczności. Uczy nas, że oko kolekcjonera musi być surowe, a serce, choć pełne pasji, musi słuchać faktów. Ta pomyłka to nie porażka, to etap nauki, który przechodzi każdy rzeczoznawca. A wy? Czy zdarzyło wam się kiedyś znaleźć monetę, która wyglądała na unikat, a okazała się tylko zwykłym obiegiem z ciekawą historią? Czy macie w swoich kolekcjach takie fałszywe błędy, których i tak nie potraficie się pozbyć, bo mają w sobie to coś? Napiszcie mi o swoich największych numizmatycznych rozczarowaniach i odkryciach w komentarzach. Uwielbiam czytać o waszych poszukiwaniach.
Patrząc na tego kwartera z 1983 roku, widzę teraz nie błąd, ale lekcję pokory. To wciąż fascynujący kawałek amerykańskiej historii, nawet bez certyfikatu unikalności. Dziś dziękuję za tą wspólną podróż. Każda moneta to brama do przeszłości, a ten kwarter z 1983 roku jest tego najlepszym przykładem. Jeśli lubisz połączenie dalie technicznych, historii i symboli, zostań z nami na dłużej. W kolejnych odcinkach zajrzymy do monet, które pod lupą odkrywają mistrzostwo projektantów i opowieści o swoich epokach. Twój komentarz napędza algorytm i pomaga nam docierać do kolejnych pasjonatów. Jeśli chcecie odkrywać świat numizmatyki razem z nami, subskrybujcie nasz kanał i zostawcie polubienie. Mały gest, wielkie znaczenie.